Witajcie na kanale Ultrapolis. Jest to kanał o budowie miast i ich rozwoju. Głównie będą się tu pojawiać gry o tematyce strategiczno-ekonomicznej. Gry takie jak choćby seria Anno, Cywilizacja, City Skylines. Dla każdego coś fajnego się znajdzie. Oczywiście jeszcze czekam na propozycje innych, w co można by zagrać. Teraz startujemy z grą Anno 1701. Jeśli się nie mylę, trzecią odsłoną serii Anno z 2006 roku. Uważam, że jest to jeden z lepszych odsłon tej serii, mimo że 1800 jest świetne i nie do pobicia, to co widzimy w 1800 to wychodzi z 1701, co jeszcze parę razy udowodnię w międzyczasie, ale myślę, że możemy zaczynać, więc zrobimy grę pojedynczą, grę dowolną. Ja sobie ustawienia już wcześniej skonfigurowałem, tak to ujmę, więc jeśli ktoś będzie ciekawy, to mogę nakręcić jeszcze osobny materiał, jak ustawić ustawienia i powysyłam screeny, jak są teraz zrobione, więc tylko się upewnimy, że warunek zwycięstwa jest prawidłowo ustalony. Osiągnij niezależność. Wszystko się zgadza, dobra. To rozpoczynamy grę. Moim założeniem w tej rozgrywce jest jak najszybciej rozbudować się, osiągnąć niezależność i przejść grę w sposób najbardziej peacefulowy, bym powiedział. Choć jak będzie potrzeba, będziemy się bronić. Stateczek, jak to wanno. Bardzo ładny. Wbrew radom postanowiliśmy powierzyć Ci dowodzenie tym okrętem. Pokaż, że zasługujesz na nasze zaufanie. Spoko, dzięki. Jak widać, grafika jest z 2006 roku, choć nie wiem, czy też tak się rzuca w oczy. Moim zdaniem wciąż wygląda ekstra. Jest cukierkowa, trochę jak w Zettlersach, nie? W Zettlersach 7, Droga do Królestwa. Dobra, Ctrl 1. To teraz pytanie, czy płyniemy na północ, czy na południe? Wschód, zachód? Odpłyńmy na... Jesteśmy już na zachodzie, to popłyńmy na zachód. Tam na pewno będzie jakaś cywilizacja, co? Dobra. No. Generalnie, gdyby ktoś nie wiedział, w Anno chodzi o to, że kolonizuje się w każdej rozgrywce, w każdej z grze serii Anno. Polega to na tym, że się kolonizuje wyspę czy świat, jak to było w różnych wersjach. Rozbudowuje się tam osadę. Ona przechodzi przez różne etapy cywilizacyjne, więc trzeba a żeby to się działo, trzeba dostarczać nowe surowce mieszkańcom. No i buduje się armię i albo militarnie się pozbywa innych przeciwników, albo się spełnia inne cele, które się wcześniej sobie narzuciło. Fabuła, przynajmniej w 1701, tak, choć też myślę, że do 1404 też myślę, że jest adekwatna taka fabuła. Jest mianowicie taka, że królowa... Przyszliśmy do królowej z pomysłem, że tam za morzem na pewno coś jest. Dostaliśmy statek, trochę żarcia i materiałów budowlanych i płyniemy kolonizować nowy świat w imię królowej. Oczywiście potem się buntujemy, czy zyskujemy niezależność, to już są dalsze cele rozgrywki. Ale wróćmy... Szukam wyspy. O, w końcu coś jest. Południowa wyspa. Jakiego jest rozmiaru? O, chyba jakiś maluszek widzę. O, tak, maluszek. To nie, szukamy dalej. No, może być zabawnie z szukaniem wyspy. Chyba w ogóle pierwszy raz będę miał wyspę południową, jak już jesteśmy na południu. No, chyba, że tu coś na północy powinno być, ale nie wracajmy już się tam, nie chce mi się. Tu coś powinno być w okolicy. Oby. Tak, a za chwilę podpłyniemy i się okaże, że któryś z botów już nas kolonizował. No, mówi się życie. Jest to przewidziane tak, żeby na każdego bota była przynajmniej jedna duża wyspa, więc... Myślę, że coś znajdziemy dla siebie. Odcinki z Anno 1701 powinny się pojawiać w środy i piątki. Póki się seria nie skończy, a potem zobaczymy. To tak, ze spraw organizacyjnych. O! Tu gdzieś płynie kolega. Żółty, to był chyba kolega. O, a tu czerwony przypłynął z drugiego kierunku. Dobra, płyniemy w tą samą stronę co kolega żółty, bo on na pewno ma już opatrzoną jakąś wyspę.
Tak to działa, że komputer już automatu wysyła statki, nie? Została odkryta. Ja to wyspa została odkryta. Siema. To są Aztekowie, dobra. Ło! Na środku planszy Aztekowie? Pierwszy raz. Chyba miałem styk. Zetknąłem się z czymś takim. Jesteś w królestwie Azteków. Gotowości. Jestem w królestwie Azteków. No niewątpliwie. To jeśli będziemy handlowali panterami, to będzie łatwiej. No. Gdzie nas prowadzisz, kolego żółty? Wciągać żagle! No. Płyniemy, płyniemy. Lawanty! No nie podoba mi się to. O. Dobra. Odkryłeś nowy ląd. Szybko, kolonizujemy to. Dobra, z flanki go, z flanki. Dobra, weź to. Wyznaczyć kurs! Ha! Pierwszy. No i w ten oto sposób ukradłem wyspę żółtemu. Zdarza się. Zdarza się najlepszym. Ło! I nie mówiłem? Wyspa jest ekstra. Dobra, to teraz się rozbudowujemy. Czas zacząć z gospodarką. Niech pomyślę. Dobra, no to standardowo. Ci co grali w 1404 na pewno pamiętają kółeczka, że buduje się w obrębie magazynu. Oraz, że... Ciekawe, czy będzie próbował to zrobić. Boty mogą się wybudować na plażach tej samej wyspy, jak nie są zastrzeżone magazynami, że tak powiem, się wypowiem. Wspominam to o tyle, że w 1800 było pod tym względem łatwiej, bo wystarczyło raz skolonizować wyspę i de facto należała do ciebie. Tutaj możesz sobie skolonizować kawałeczek wyspy, ale zostawić resztę i zanim się obejrzysz, bot ci już tutaj zbuduje dziesiątki magazynów, więc... To była fajna mechanika. Nie wiem, czemu zrezygnowano z niej. Może była zbyt upierdliwa dla niektórych. No, zdarza się. Dobra, potrzebujemy dużo drewna na początek. Trzeba też patrzeć, żeby zbyt szybko kasy nie tracić, ale to powolutku, powolutku ogarniemy się. No na start budżet już jest smutny, więc na to chwilowo nie poradzimy. Z kolegą tylko ok. Można drewno kupować, ale to drewno już produkujemy, czyli płyniemy po narzędzia. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz. Gdzie zrobimy centrum wioski? Myślę, że najsensowniej byłoby tak się rozbudowywać z tej strony. Więc czekamy na drewno. Tu magazyn i centrum wioski na środku. Dobra. To musimy chwilę poczekać. Płyniemy do handlarza. Ale tak naprawdę to jest Anno, więc formuła dla każdego powinna być znana. Czyli no, budujemy magazyny. Wygląd tych magazynów się zmieniał potem przez kolejne serie, ale zawsze jest magazyn, zawsze są domki, zawsze są usługi do nich i zawsze są kolejne produkty i zawsze są awansujące klasy. Więc myślę, że nawet ci, co nie grali w starsze wersje Anno, też nie powinni czuć się źle z tą odsłoną, teraz oglądając. Dobra, gdzie ty płyniesz, jedyneczko? Jak się nazywasz? Neptun. Okej. Fajna nazwa na okręt flagowy. Zmieniłbym nazwę wyspy na Ultrapolis. Sęk w tym, że nie pamiętam, jak się zmieniało nazwę wyspy. A jak ostatnio próbowałem poklikać, to też mi się nie udało, więc muszę pogrzebać w necie. Gdyby ktoś pamiętał, jak to się robi, byłbym wdzięczny, żeby napisał w komentarzu. Zawsze będzie miły akcent, nie? Dobra. Jest handlarz. Kupujemy max narzędzi. Dzięki, siema. Wracamy. Gdyby ktoś nie wiedział, narzędzia można produkować dopiero trochę później w rozgrywce, więc dobrze się na początku w nie zaopatrzyć w nieco większej ilości. A jeszcze jeden magazyn i będzie w ogóle cacy. Jak tutaj? Co jest? A, wózek nie nadąży. No zdarza się. Takie są zalety początków rozgrywki.
początku rozgrywki. Dobra, 3 narzędzia. Magazyn. Uda się, dobra. Teraz czy ja bym obstawił? Nie skolonizują mi głównej wyspy. Nie od razu. W ogóle możemy zrobić sobie potem wyzwanie, że zaczynamy rozgrywkę, ale zamiast budować na własnej wyspie, czekamy aż bot skolonizuje wyspę, po czym na innej plaży tej samej wyspy też rozbijamy i budujemy nasze główne miasto. Myślę, że byłoby to ciekawe doświadczenie. Ale to zostawiam Wam, jeśli będzie zaangażowanie, jeśli będą chęci, to będziemy się bawić. Można też wtedy ustawić trudniejsze boty, nie wiem, zrobić deathmatch, że zostaje tylko jeden na planszy. Ale to są plany na przyszłość dopiero. Na razie czekamy na Anno 117, 1701, 117. Wykreślili 0, przełożyli cyferki i się wszystko zgadza. Dobra. Płyniemy. Wiecie co? Nie, mimo że to jest stara grafika jest... Jak na City Builder jest znakomita. No, co prawda ja dość sporo gram w SimCity 4, więc to też trochę zakrzywia moje wyobrażenie o grafice, ale no z drugiej strony to jest najlepszy City Builder, mówię teraz o SimCity 4, jaki jest dostępny na rynku, więc przynajmniej pod względem ekonomii i gospodarki. No chyba, że o czymś nie wiem, to chętnie się dowiem. Jakie są inne ciekawe gry. Dobra. No to mamy dwie pierwsze chaty naszych mieszkańców. Jest to klasa, która się nazywa Pionierzy. No i oni mają naprawdę podstawowe potrzeby, czyli żarcie, wspólnota, czyli dostęp do rynku, centrum wioski, sukno potem i jeszcze kościół. Więc niewiele im potrzeba do szczęścia, ale w ten sposób, jak się im to zaspokoi, to się rozbudują. A trzeba będzie też kolejnym później poziomom dostarczać też te potrzeby. Jest zresztą jak w każdym Anno. Z ciekawych też aspektów, na przykład w Anno 1800 jest w ten sposób, że na przykład jak mamy najwyższą klasę, nie biznesmeni, tylko, no wiecie, ci z zielonymi dachami, gdzie moja jedyneczka? Tutaj. Jak mamy tych z zielonymi dachami, to oni na przykład nie potrzebują już jeść ryb, mimo że pierwszy poziom ma ryby jako wymagania w jedzeniu. I wynika to też stąd, że tutaj, jak mamy nawet najwyższy poziom, czyli arystokratów, to oni cały czas muszą być zaopatrywani w ten sam poziom, w te same... Cały czas muszą mieć dostępne podstawowe zasoby, co wcześniej miało niższe poziomy cywilizacyjne, co jest dość sporą różnicą, bo tam można było planować tak, by na wyspie byli na przykład głównie, nie wiem, mieszkańcy tylko między rzemieślnikami a tymi no, biznesmenami, inwestorzy właśnie. A tutaj trzeba cały czas wszystko dostarczać wszystkim, więc jest to, nie jest to aż tyle tych surowców co w 1800, ale wciąż jest to też miłe urozmaicenie gry i kolejne wyzwanie, mniejsze lub większe. Tu by się jeszcze ten magazyn przydał. Nawet nie wiem, czy go nie mogę, czy... No i widzicie, już mi się skończyły narzędzia. Nie mogę ich jeszcze produkować, więc już płynę po kolejną dostawę. W ogóle, gdyby tu zawitał handlarz, to możemy zrobić tak, że kupuję... nie, drewno sprzedajemy akurat. I kupujemy narzędzia. Tutaj też jest ciekawy aspekt tej rozgrywki, mianowicie taki, że można mieć tylko określoną liczbę slotów do handlu. W 1800, jak mamy magazyn, to możemy sobie handlować dowoli. W sensie możemy sobie ustawić sprzedaż wszystkich towarów w magazynie, 10 pozycji, 20, 50 i dalej będą obsługiwane. Tutaj mamy ograniczoną ilość slotów do obsługi handlu i musimy mądrze musimy zwracać uwagę na to, co w danej chwili nam się najbardziej opłaca sprzedawać, a co kupować, bo jest to bardziej ograniczona. Znowu pewna upierdliwa, czy nawet ograniczająca mechanika, czy realistyczna. Powiedzmy, że między wielkim XIX-wiecznym portem a przystanią w 1701 roku, no to faktycznie ilość tych towarów do przeładowania faktycznie powinna być inna. No ale no znacząco też zmienia taktykę gry, więc dla każdego coś się znajdzie. Dobra. Dycha narzędzi. Ekstra wyspa. Dzięki, żółty. Wiesz, nie trafiłbym tu, gdyby nie to. Naprawdę szacun. Jesteś best? No. Dobra. Rozwijamy się. O. To jest piękne.
Na zasadzie malutka wioska. Jak pomyślę, jakie to będzie potężne niedługo. No, fajne. Dobra. Jedyneczka, płyniemy. Dycha z narzędziami. No, i że stecy są blisko. Też naprawdę w porządku. Dobra, cały czas tracimy forsę niestety, więc musimy tutaj się rozbudować. Nawet trochę bardzo. Żarcie wzrasta w magazynie. Nasi rybole działają. 3, dobra. Okej. O, przemiło. I podatki. To też... A właśnie. Teraz nie pamiętam, czy w 1800 były podatki? Chyba nie. Choć muszę się zastanowić. Nie, w 1800 były dwie kategorie. I było to, co potrzebne, żeby się rozbudować i to, co mi się dawało, żeby być szczęśliwi. Ale tutaj mamy podatki. Czyli ci, co grali w 1404, to wiedzą, że znaczy generalnie z gier strategicznych wszyscy powinni wiedzieć, jak podatki działają w tych grach, czyli jak się przesuwa suwaki, to są mniej lub bardziej zadowoleni, ale dają więcej forsy. Ale co jest ciekawe, to objaśniam dla tych, co na przykład nie wiedzieli. Tutaj jak... O, zlecenie, kasa się przydaje. Pechowy rozbitek, okej, jestem za. Gdzie jest pechowy rozbitek? Jestem pierwszy, żeby go wyłowić, no. Dawaj mi rozbitka. Gdzie jest ten pechowy rozbitek? Dawać mi tego rozbitka. Dobra. To go ogarniemy. I a propos podatków, to tłumacząc dalej. Jak są ciemnozieloni, tylko jak są mają na ciemnozielone zadowolenie, to wtedy płacą najmniej forsy, ale są najbardziej zadowoleni i się rozbudowują do następnego poziomu. Jak są zieloni, to w sumie to powinienem inaczej tłumaczyć. Jak są żółci, to nie narzekają, ale też się nie wprowadzają do miasta, po prostu są w mieście. Jak są zieloni... Nowa wyspa? No fajnie. Jak są zieloni, to się zaczynają wprowadzać do miasta, no ale płacą mniej forsy. Jak mamy ciemnozielony, to jeśli mają wszystkie te potrzeby zapełnione, to się rozbudowują level up i wtedy płacą z automatu mniej forsy, ale jak się rozbudują, to płacą więcej, więc coś za coś. Jak mamy kolor ten pomarańczowy, to wtedy zaczyna się wyprowadzać z miasta, ale jeszcze nie wzniecają zamieszek. Jak mamy czerwony, to startuje rewolucja w mieście, zaczynają palić budynki, dzieje się chaos i piekło. Parę razy, rzadko mi się to zdarza, ale czasami jak masz barykadę portową, jak to się nazywa, barierę w porcie przez statki wroga i twoje zapasy się znacząco uszczuplają, to różne rzeczy się dzieją w mieście. Dlatego zresztą flota nigdy nikomu nie zawadza. No, to jest taka wysepka. No, dobra. A co my tu mamy z zasobów, też jest ciekawe. 3 żelaza, w tym jedno głębinowe. Dobrze. Głębinowe diamenty. Super. Płytkie żelazo. Jedna płytka glina. Czy mamy głębinową glinę? Byłoby w ogóle świetnie. Nie mamy głębinowej gliny. Co na dobre. Mówi się trudno. O, dzięki. Narzędzia przypłynęły. I widzicie, teraz handlarz przypłynął. No i sprzedał mi narzędzia. Dobra, bo tu gadu. Inkom dalej się... Przychód dalej jeszcze na czerwono, więc... Czas się rozbudować. Sorry słonie, sorry zebry. Niestety, to już nie jest miejsce dla was. Od dziś wjechać cywilizację. Wszystkie skargi proszę zgłaszać do ochrony praw zwierząt. Powstanie za 300 lat, więc siema. Dobra. Działa. O, akurat ładnie się magazyn przypasował do drogi. I jeszcze jeden rządek domów. Zobaczymy już, ile będziemy zarabiać. Bo jak się buduje dom, to mieszka tylko jeden osadnik i po pewnym czasie zacznie się wprowadzaniem. Oczywiście jak są na zielone, wprowadzają się szybciej, jak na jasnozielone to wolniej. Ale to już szczegóły. O, już mieliśmy na minusie 100, teraz mamy już na minusie tylko 50, więc cały czas idziemy do przodu. A my płyniemy oddać rozbitków. Przydałoby się więcej drwali, ale to zaczekam aż będziemy na plusie.
Albo jeszcze jeden magazyn tutaj. To chyba byłoby lepsze, niż więcej drwali. Tak, bo ten jeden biedny magazyn ma... Po słabych pierwszych drogach ma... 2 rybaków i 6 zakładów ma. No to jeden wózek tego nie ogarnie. Dziękuję, że... Narzędzia, sukno sobie za chwilę będziemy sami produkować. Zakończyłbym dzisiejszy odcinek, jak osiągniemy osadników, więc jeszcze chwilę nam to pewnie zajmie, ale tak wiecie, na rozgrzewkę, żeby też się nie... Na pierwszym wideo się nie forsować zbytnio. O... Nie, znaczy, no wiadomo, to nie jest grafika z 1800, jest znowu w grafice, ale... Cały czas jest naprawdę grywalna gra. Ja teraz gram w wersji History Edition. I teraz, co jest najzabawniejsze, wcale grafiki nie poprawili, ani nie zremasterowali. Jak pamiętam, gdy grałem na płycie, to było dokładnie to samo. Jedyne, co się różni, to to, że no, są lepsze przedziałki, więc lepsza optymalizacja, ale to swoją drogą. Poza tym są też inne części z Anno, Remastered History Edition, więc gdyby ktoś miał ochotę, to naprawdę polecam. Gdyby ktoś miał ochotę, teraz z okazji, jak wychodzi Anno 117, zobaczcie, jak ta seria ewoluowała, to warto rzucić okiem. Może jak mnie namówicie, to też sprawdzę, jak wyglądały te starsze produkcje, w sensie 1500 i 1600. Ja się szczerze przyznam, nie grałem w nie. Trochę ich oglądałem, trochę badałem, jak wyglądają, ale finalnie nie zdobyłem się, żeby kupić wersję History, więc jeśli będzie zainteresowanie, też mogę zagrać, ale na razie gram w to, co umiem najlepiej, czyli w Anno 1701. W ogóle, Czekamy na rozkazy. fun fact, jest to pierwsza gra strategiczno-ekonomiczna, w którą miałem przyjemność zagrać. To też może taki mój drobny sentyment, ale to już wiadomo. Każdy gra w to, co lubi. Cały czas jesteśmy na minusie, jak z żarciem. Dalej jest, dobra. Poproszę kolejne. Raz, dwa, trzy. Raz. I brakuje drewna. Nie, dobra, jak będzie znowu drewno, zostawiam ten magazyn. Pytanie, czy pan handlarz już ma znowu narzędzia? Tak, odnowiły się. No i a propos jeszcze handlu. A to jak będę kupował, to wspomnę. Dobra. No. To czekamy. Saldo już się prawie ogarnęło. No. Wychodzimy na prostą. O. Tu możemy postawić magazyn, żeby było szybciej. O. To już w ogóle będzie śmigało teraz. -6. Co to sprzedaj? No, żarcie, dobrze pamiętam. To też w sumie fajnie, bo jak nam zabraknie, to można zawsze jakieś pierwszą rezerwę uzupełnić u nich. 7 ton to na dużą kolonię nie za dużo, ale jak na chwilowe nasze potrzeby, to zawsze lepiej. O! I jeszcze, gdyby ktoś zwrócił uwagę, jak będzie teraz słuchał soundtrack, jeśli ktoś zwrócił uwagę na soundtrack, który leci w tle, w trakcie odcinka, to jest to oczywiście muzyka z gry, nic nie zmieniałem. I czasami leci muzyka z 1701, a czasami leci muzyka ze starszych części gry, albo z 1404. Teraz akurat chyba leci z 1600, ale nie chcę nikogo okłamywać. Może to być też 1500. Więc to też jest fajne, bo właściwie wszystkie soundtracki Anno są po prostu świetne. Dobrze, wróćmy do handlu. Dobra. Też z ciekawych rzeczy, na przykład z Anno 1800, jak sprzedajemy jakiś towar, to możemy go sprzedać w nieograniczonych ilościach i generalnie jakikolwiek towar chcemy, czyli mogę sprzedać wszystko. Tu mogę sprzedać tylko to, co jest napisane, że jest requestem, co on chce, żeby było na zielono. Czyli w tym przypadku chce, żeby mu sprzedawać drewno i sukno. A będzie z nami handlował, w sensie sprzedawał nam tylko żarcie i narzędzia. Dzięki. No, a wracając do soundtracków z Anno, to soundtrack z 1800 potrafię słuchać godzinami na słuchawkach. Dobra, bo nam nieźle idzie, ja może zapiszę rozgrywkę i będziemy grali dalej. Zapisz. Jakby to nazwać?
Dajmy może... O, tu jest kanał, no. A nadpiszmy ten kanał. Wcześniej robiłem testy, to możemy ten plik nadpisać. Kopia Dobra. zapasowa wykonana. Zapisane, świetnie. Dobra, no to o, już mamy przychód, 3 monety, świetnie. To jest 3 monety na godzinę. Nie pokazują, no trudno. Płyniemy z narzędziami. Całość się rozwija. Dobra, mamy jedzenie? Mamy jedzenie. Spoko. Myślę, że możemy już postawić kościół. Strategicznie, jak postawimy potem duży, to tu czy tu? Tu. Tu jest dobre miejsce na kapliczkę. Tak się prezentuje. O! Bardzo ładnie. No, znowu trochę nam spadł przychód, ale z kolei tu można podnieść podatki, dalej jesteśmy na plusie. Już jesteśmy bliżej kolejnego poziomu cywilizacyjnego. Dobra. To otoczmy ten kwartał. Generalnie jeszcze z Mechanik 1701, Anno 1701, w porównaniu do 1800 czy 1400, tu budynki nie muszą stać przy drodze, ale to, że nie muszą, nie oznacza, że nie powinny. To znaczy, jak postawię na przykład budynek, który nie będzie stał przy drodze, to owszem będzie działał, owszem się rozbuduje, owszem będzie wszystko super, ale na przykład strażacy nie dojadą do niego. Uzupełnia zapasy narzędzi. O, i takich ludzi ja potrzebuję jak Kowal. Jeszcze lepszy jest Kaznodzieja. Kaznodzieja wtedy zbiera fundusze dla mojego skarbca, jest w ogóle piękny, ale Kowala też bardzo lubimy. Siema Kowal. Gorzej jest z wozem z piwem, zanim się zacznie produkować piwo. Wtedy oni zaczynają się buntować, gdzie skończy to piwo, choć niby można zrobić prohibicję, zamrozić rezerwę. No, wydarzenia w tej grze też są fajne. Naprawdę cieszę się, że mam okazję w to znowu zagrać. Dobra, o, mamy przychód. No to wiecie co? Ja bym już założył fermę sukna i powoli bym rozbudowywał towarzystwo. Tu koło przyszłej kopalni diamentów możemy się zacząć uprawę sukna. O, raz, 2, 3, 4. 4 starczą na początek. Zróbmy 6. Wiem, że robię wszystkiego dużo, ale chcę stosunkowo szybko się rozbudować, bo co prawda boty w Anno czekają, nie są aż tak ekspansywne jak przed w RTS-ach, to jednak, czy starszych częściach Anno, to jednak wolę, gdy nie jestem daleko w tyle za nimi. No, w sumie przydałoby się któregoś odkryć w końcu. Dobra. O, a teraz w tle leci soundtrack z Anno 1404. Gdyby ktoś... Też świetny jest. No. Tylko słucha się na słuchawkach. Dobra. Miasto się rozrasta. Czekamy na sukno. Brakuje, dobra, brakuje jednego tkacza. Jeszcze to stricte do Anno 1701. Tu jeszcze nie mamy pól, jak w 1404, albo w ogóle pól ułożonych z kratek, jak w 1800. Więc tu mamy obrys naszego działania. To jest taka kratka, obwódka wokół budynku. Ale widzimy, mamy 94%. To dla graczy w tą konkretną część, gdyby byli zainteresowani. Jak wciśniemy w symbol konewki, to czyści pole wokół, dzięki czemu podnosi produkcję i może czerpać korzyść ze wszystkich pól dookoła, wszystkich sąsiednich pól. W 1404 ta konewka, jeśli dobrze pamiętam, oznaczała, że pola się automatycznie rozmieszczały, co przyspieszało czas, ale często były ułożone dość, no, że marnowały jednak to miejsce. Ale to anegdota do 1404. Myślę, że można by się też zabezpieczyć z tej strony, żeby nikt nam się tu nie wybudował. Żaden zły człowiek. Dobra, tu mamy plażę. Ta plaża jest zabezpieczona, prawda? Jest zabezpieczona, dobra. Znowu jesteśmy 5 dych na minusie, ale to się ogarnie. Tu też by się magazyn przydał. Potem te magazyny będziemy jeszcze przestawiać, żeby lepiej pasował w zabudowie. Teraz to robimy to na szybko, żeby było dobrze.
Czy my już mamy sukno? O, i widzicie, pojawia się powoli sukno. Ci się już robią są już zadowoleni na ciemnozielone, bo automatycznie jak im się dostarcza surowce, to pasek ich zadowolenia, no widzicie, to pole ciemnozielone cały czas się powiększa. Już w ogóle zniknęło to bordowe pole, więc jak widać, no czekam aż się rozbudują, dobra. Mogę zamknąć to okienko, będzie ładniej. O. O. Strzałkami, o. Jeszcze z ciekawych rzeczy a propos tego monumentu, posągu, to on też pokazuje stan zadowolenia naszych ludzi. Jak jest na ciemnozielonym, to jest taki żółty i się świeci. Jak jest na, mogę podwyższyć, a dalej mówię ciemnozielonym. Osiągnąłeś pierwszy O! sukces, godny prawdziwego szacunku. Kontynuuj dzieło. Osadnicy. No i ci już mają kolejne wymagania. Tytoń, alkohol i szkoła. Super, to już się rozbudowują. To już pierwsze koty za płoty. No dobra, to jeszcze kończąc o samych posągach. Gdy jest srebrny, to oznacza, że jest to jasny zielony. Gdy jest brązowy, to oznacza, że to jest żółty. Jak klęczy i się robi szary, to oznacza, że jest to pomarańczowy. A jak latają wokół niego muchy, to oznacza, że jest ciemnobordowy i się ludzie zaczynają buntować. Ale na razie dobrobyt, spokój, kowal. Myślę, że będzie z tego seria. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to nie wiem, możecie polubić ten materiał, ale oczywiście nikogo do niczego nie zmuszam. Zasubskrybujcie, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków. I liczę, że będziemy razem rozwijać naszą kolonię nową. No to co? Trzymajcie się. Cześć!